So I'm going to read one Bhagavad Gita. Yeah. It's 16:22. Przeczytam jeszcze z Bhagavad Gita 16:22. Okay, 16:21. 16:21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. So, dear devotees, we're going to discuss the subject of anger. Drodzy widzicie, dzisiaj będziemy omawiać temat złości, Understanding anger. zrozumienia złości. I hope you're not angry with me. Mam nadzieję, że nie macie tego za złe, że przyszedłem późno. We had a long program in one home today. Mieliśmy dzisiaj też długaśny program w domu. We just got a little bit off the rails. Jest trochę się wszystko obślizgnęło. So please forgive me for that. Wybaczcie mi to. I will try to finish latest by 9. Spróbuję skończyć wszystko do 9. I wanted to sing some kirtan for you, but what to do? We Jeszcze just, chciałem wam zaśpiewać jakiś kirtan, ale I was cóż możemy zrobić? hoping, but maybe when I come in August, then we can do. Miałem takie nadzieje, no ale może nadrobimy to, jak wrócę tu w sierpniu. Maybe just 5 minutes at the end. No, Just może się uda 5 minut to trwać. give you the taste. Okay. Dla smaku. So, okay, we're reading from 16th chapter of Bhagavad Gita, Czytamy z 16 rozdziału Bhagavad Gita and we're taking text 21. omawiamy tekst 21. What is the translation of the chapter name itself? Natury boskie i demoniczne, rozdział 16. Yeah. The divine and demonic nature. Okay, so I'll read the Sanskrit and Krishna Kirtan Prabhu will read translation and short purport and okay. Alright. Trividam narakasyedam dvaram darshanam atmana kama krodhas tata lobhas tasmat etatrayam tyajet. Translation. You can read word by word and I'll read Tłumaczenie słowo po słowie. Trividham, Trividam, trzech rodzajów. Narakasya, piekła. Idam, to. Dvaram, brama. Nashanam, destrukcyjne. Atmanaha, duszy. Kamaha, pożądanie. Krodhaha, gniew. Tatha, jak również. Lobha, chciwość. Tasmat, dlatego. Etat, te. Trajam, trzy. Tyadżet, musi porzucić. You know what I was thinking when you were reading word by word, that in Polish the word nef, it comes from agni, which is fire, which is something like rage. Tak właśnie myślałem sobie, jak czytaliśmy słowo po słowie, że polskie słowo gniew pochodzi od sanskryckiego agni, czyli ognia. Ognev. It's destructive. Ta destrukcyjna siła. Okay. Here is the English translation Tłumaczenie. by Srila Prabhupada. Here Krishna is talking to Arjuna.
There are 3 gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. Tłumaczenie. Ślad Prabhupada. Krishna mówi do Arjuny: 3 bramy wydą do tego piekła, Arjuna, a są nim pożądanie, gniew i chciwość. Każdy rozsądny człowiek powinien uwolnić się od nich, aby ocalić swą duszę od degradacji. Znaczenie. Opisane tutaj zostały początki demonicznego życia. Kiedy ktoś bez powodzenia próbuje zaspokoić swoje pożądanie, to jest to przyczyną powstawania złości i chciwości. Człowiek rozsądny, który nie chce ześlizgnąć się do demonicznych form życia, musi próbować uwolnić się od tych 3 wrogów, którzy mogą zabić jaźń do tego stopnia, że nie będzie dla niej żadnej możliwości wyzwolenia się z tej niewoli materialnego świata. Dziękuję. Om Agnatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmithamena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Janati Swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindaveshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Taruvescha Kripa Sindhu Bevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the first thing I would like to say is we should examine ourselves and look whether we have the tendency to be aggravated or angry. Pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to to, że powinniśmy spojrzeć w głąb samych siebie i zobaczyć, czy mamy te skłonności, żeby stawać się pobudzonymi czy złymi. It looks like you're all good guys, no? Wydaje się, że patrząc na was, wszyscy jesteście bardzo dobrymi osobami. You never get angry. Bo nigdy się nie złościcie. Actually, we all think, I'm a good guy, I never get angry. Tak naprawdę wszyscy tak o sobie myślimy, że ja jestem dobrą osobą, ja się nigdy nie złoszczę. I'm a good person, I don't have anger within myself. Jestem dobrą osobą, we mnie nie ma złości. Now, let us go into a little journey. Wybierzmy się w pewną drobną podróż. I won't take you very far. Nie zabiorę was na nią zbyt daleko. I'll just take you to the center of Warszawa. Tylko do centrum Warszawy. And we'll find one very, very old house. Gdzie znajdziemy tam pewien bardzo stary dom. From the 18th century. Jeszcze z XVIII wieku. I'm sure there is some houses like that, right? Są tam takie domy, prawda? No? No? Actually, Second War destroyed everything. Everything. I'm Okay, not so sure. there are not many old houses there. Go to palace? The palace, okay? Oh, maybe the palace. Yeah. We'll go to the palace. Udamy się do pałacu. So then, let us go to the attic of the palace. I tam udajemy się do na In poddasze. every house there is an attic, right? Każdy dom ma też poddasze. So when you open the door of the attic, it's dark, right? Kiedy wchodzisz tam na poddasze, otwierasz drzwi, jest ciemno. You don't see much what's going on. Praktycznie nic tam nie widać. Maybe you're afraid to go inside. Możecie nawet obawiać się tam wejść do Maybe the środka. door is squeaking. Te drzwi mogą skrzypieć,
sounds vicious. I Sounds dangerous. złowieszczo. Yes, złowieszczo. And you don't see anything. At the first glance in the darkness, you see nothing. I tam, na pierwszy rzut oka w ciemnościach nic nie widzisz. Then you may try to switch on the light to find some switch on. Możesz spróbować gdzieś wymacać kontakt, żeby zapalić światło. If you switch the light, Jak zapalisz światło, you will certainly see many things in the attic. to z pewnością tam na poddaszu zobaczysz wiele rzeczy. You will see probably some old cupboards like that. Prawdopodobnie jakąś starą szafę. Chairs with 3 legs, Krzesła na 3 nogach. broken mirrors. Pobite lustra. Many different things will be thrown up there. Wiele jakichś starych rzeczy zostało tam wyrzuconych. What will happen if we go inside and begin to move this old furniture around? I co się stanie, jeśli tam wejdziemy i zaczniemy przesuwać różne te stare meble? Can you think a little bit? Możecie sobie to wyobrazić? A lot of dust. Yes. So when the dust rises, what will happen to you? Jak ten kurz zbije się w powietrze, to co się z wami stanie? You're going to start sneezing, right? Będziecie zaraz kichać. So in the same way, when we look at ourselves, we don't see any anger. W ten sam sposób, kiedy patrzymy na samych siebie, nie widzimy w sobie złości. We think we're a good guy, Myślimy sobie, o, ja jestem dobrą a osobą. pretty decent guy. Tak, w porządku. But if someone moves your furniture, Ale jeśli ktoś poprzestaje te meble, we will see some different side of you. to na wierzch wyjdzie trochę inna strona twojej osoby. So, yeah, I want to really make you a little thoughtful here Chciałbym, żebyście tak naprawdę się nad tym zastanowili and to recognize that we do have anger, all of us. i dostrzegli, że w każdym z nas, wszyscy z nas mamy złość. Then the question is, what is this anger? Where does it come from? And what do we do with it? Pytanie więc, czym jest ta złość? Skąd się bierze i co z nią robimy? And if Krishna says it's bad, Jeśli, it leads to hell, jeśli Krishna mówi, że złość jest zła i prowadzi do piekła, then sometimes this anger looks like my friend. a przecież czasami złość wydaje się być moim przyjacielem. I don't think it's anything wrong to have it. Chyba nie ma nic złego w tym, żeby mieć trochę złości. Krishna is maybe too extreme. Może Krishna tutaj trochę przesadza. And also, in fact, he's contradicting himself because he spoke the Bhagavad Gita to make Arjuna angry to fight with Duryodhana. No poza tym w ogóle przecież Krishna sobie zaprzecza, bo on wypowiedział całą tę Bhagavad Gitę, żeby zachęcić Arjunę do walki przeciwko Duryodhanie. Wow, what a big contradiction. Krishna is contradicting himself. Co za sprzeczność? Przecież Krishna sam sobie zaprzecza. Have you ever thought about it? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? So let us analyze this. Przeanalizujmy to. So, okay, what is anger? Czym jest złość? We will look at energy, Spojrzymy na energię and there is visible energy. i są takie widoczne energie, We can touch, smell, taste, które see. możemy zobaczyć, dotknąć, powąchać. But there is also the scientists, when they looked into this visible energy, they saw that the visible energy, the atoms are moving in a slow motion, and the more finer energies, the atoms are moving very fast. Naukowcy, badając tę energię również, dostrzegli to, że atomy w materii fizycznej, w ciałach stałych poruszają się bardziej powoli, natomiast w tej energii bardziej subtelnej, bardziej Fast. When you look at this visible energy, it's visible because the atoms within the molecule are moving very slowly. And the more finer energies like air, i w tych energiach bardziej water, it moves fast. delikatnych,
Gaz, yeah. W cieczach i w gazach tam te atomy nie poruszają się tak powoli, dlatego te energie już nie są widoczne. The finer the element, the atoms are moving faster. Like water is. Im bardziej subtelny żywioł, tym atomy poruszają się szybciej. So there are different types of energies in terms of fineness. I są różne rodzaje, na tej podstawie klasyfikuje się różne rodzaje energii, na podstawie ich namacalności. We can say that air is also something, although we don't see it directly, but it is a substance. Możemy też powiedzieć, że powietrze też jest jakąś energią, chociaż nie możemy go bezpośrednio zobaczyć, też jest jakimś żywiołem, jakąś substancją. And we can also say that the thought process or thoughts are also an energy. Możemy również powiedzieć, że myśli, procesy myślowe też są jakąś energią. Because before you construct a building, you have the thought in your head. Zanim zbudujesz budynek, najpierw masz ideę w głowie. And the thought then becomes externalized in a visible way by manipulating the energy, the matter. I ta energia następnie się poprzez manipulację fizycznymi składnikami, ta energia się następnie materializuje. In other words, thoughts something. Innymi słowy też myśli są przedmiotami. They are an energy. Też są energią. It's a real substance. I to też jest prawdziwa substancja. The thought can move the gross energy. Myśl może poruszać tą fizyczną energię. So anger, we could say, is connected to emotions. Więc możemy powiedzieć, że złość jest powiązana z emocjami. When you feel emotionally imbalanced, you get angry. Kiedy czujesz brak równowagi emocjonalnej, stajesz się zły. Therefore, we can term anger to be an emotional energy. I dlatego możemy stwierdzić, że złość jest emocjonalną energią. So this emotional energy is real. I ta emocjonalna energia jest prawdziwa. So where does it come from? Skąd się bierze? We can study consciousness, and we can see that every person actually possesses this aspect of anger within himself. Możemy przestudiować We can study consciousness. Możemy przestudiować świadomość i zobaczyć, że u każdego znajduje się ten element złości. Yeah, every conscious person possesses anger. Każda świadoma osoba posiada złość. So every conscious person possesses anger, and that means anger is an aspect of consciousness. Każda świadoma osoba posiada złość, więc złość jest też aspektem świadomości. However, we have big problem with anger. Jednakże mamy ze złością poważny problem. We have a lot of what do we say? Statistics, I can say, statistics about people who have suffered due to anger. Statystycznie możemy zobaczyć, że osoby, które cierpiały z powodu złości, because anger can be expressed in violence. dlatego, że złość może wyrazić się w postaci przemocy. So there is like a violence in the form of, you can have domestic violence, road rage, people sometimes fight in the road, driving their cars. Przemoc może być przemoc domowa, on the stadium, może być przemoc na stadionie czy na drodze. Sometimes wars, one group of people fight another, like the war in the Middle East, for example, is based on rage. Czy tak jak wojny, tak jak ludzie mogą walczyć ze sobą z powodu złości, tak jak wojna na Bliskim Wschodzie. So this energy is part of the consciousness, but we have a big problem with it. Więc ta energia jest częścią świadomości, ale mamy z nią poważny problem. There is always someone hurt when that energy is released. Kiedy ta energia jest uwalniana, to zawsze ktoś jest pokrzywdzony. Also, some medical research has found
that people who have an angry disposition, they develop certain diseases. Również osoby badujące przypadki medyczne zobaczyły, że osoby, które wyrażają złość, mają też pewne medyczne schorzenia. They can develop cancer, heart disease, diabetes. Z powodu złości mogą rozwinąć raka, czy atak serca, czy cukrzycę. So these are different illnesses that we may develop just because we're containing anger within ourselves. To są różne choroby, na które możemy zachorować tylko dlatego, że dusimy w sobie złość. I remember one quote by Gandhi, Mahatma Gandhi. Pamiętam też taki cytat Mahatmy Gandhiego. And well, Prabhupada didn't think he's a Mahatma, but that's what people say, call him. Tak, Prabhupada oczywiście nie uważał go za Mahatma, ale tak jest nazywany. So Gandhi was saying that anger is like an acid that eats the very vessel that holds it. Mahatma mówił, że Gandhi mówił, że złość jest niczym takie dobro, które zjada pojemnik, w którym się znajduje, pożera. In other words, acid jest niczym kwas, który wyżera pojemnik, w którym się znajduje. For example, if you keep it within your own heart, it will eat your own heart. Jeśli trzymasz złość w swoim sercu, on przeżre twoje serce. So there are a few types of anger. Jest kilka rodzajów złości. There is materialistic anger. Jest materialistyczna złość. There is good anger. Jest dobra złość. And there is spiritual anger. I jest duchowa złość. So what we're going to try to do is we will understand what is anger so that we are not angry with anger. Więc to, co spróbujemy zrobić, to spróbujemy zrozumieć, we are not angry with anger. Czym jest złość, żeby się nie złościć na tę złość. In other words, we're not going to try to kill anger, we will try to purify it. Innymi słowy, nie będziemy próbować zabić złości, ale ją oczyścić. Sometimes people try to kill anger. Czasem ludzie próbują I'm peaceful. zabić złość, że nie, jestem spokojny, tak, jestem spokojny. And sometimes you hear psychologists, some person is angry, they advise him go to the forest and scream. Albo też czasami psycholog poradzi komuś, że jak jesteś zły, tak to idź do lasu się wykrzyczeć. And hug trees. I obejmuj drzewa. And then you get it out and you'll become peaceful. Uwolnisz się i wtedy będziesz spokojny. Maybe temporary that will work. To może pomóc tymczasowo. But not permanent. Ale nie na stałe. So we're going to look here how to really deal with anger in Krishna conscious way. Więc tutaj spojrzymy, jak naprawdę sobie radzić ze złością w świadomy Kryszny sposób. So first we're going to look at what is materialistic anger. Dlatego najpierw zobaczmy, czym jest materialistyczna złość. Materialistic anger is when we are selfish and we put ourselves in the midst of everything. Materialistyczna złość pojawia się wtedy, kiedy jesteśmy egoistyczni i stawiamy siebie w centrum wszystkiego. So, if someone disturbs us, we want to fight them. Jeśli ktoś nas niepokoi, chcemy z nim walczyć. We want to get what we want. Chcemy dostać to, czego chcemy. Don't touch. And if we see that they are more powerful than us, then we run away. In anger. Jeśli widzimy, że ta osoba jest bardziej potężna od nas, to uciekamy z tej sytuacji ze złością. So the scientists call this fight of light. Fight of light. Fight or run. Naukowcy nazywają to uciekaj albo walcz. Yeah, fight of light. So this is the symptoms of materialistic anger. To są takie symptomy materialistycznej złości. It's based on selfishness. Jest oparta o egoizm. What we want to get for ourselves. O to, co chcemy dostać dla siebie. And when it is frustrated, then we fight with someone or we run away. I kiedy taka złość spotyka frustrację,
wtedy albo uciekamy, albo walczymy. And that is called the passive anger, I to jest nazywane pasywną złością, when we run away. kiedy uciekamy. We're still angry, but we cannot express it because the other person is stronger than us. Jesteśmy źli, ale nie możemy tego wyrazić, bo druga osoba jest silniejsza od nas. And then if we keep that anger within our heart, we develop diseases. Jeśli zachowujemy taką złość w sercu, to powoduje rozwój chorób. And if we fight, we may have a blue eye. A jeśli podejmujemy walkę, to możemy nabawić się Or the other guy may have a torn cheek. lima Lima, wokół no. oka, albo może druga osoba będzie miała spuchnięty policzek. So this kind of anger is really what Krishna is talking about. Więc to właśnie tę złość Kryszna tutaj ma na myśli. It's a selfish anger that needs to be given up because it's a doorway to hell. Hell means suffering. Egoistyczna złość, którą trzeba porzucić, jest ona bramą do piekła. Tutaj chodzi o cierpienie. When we see ourselves as the center of everything, then anger, takes this ugly expression. Kiedy widzimy siebie w centrum wszystkiego, to właśnie wtedy złość przyjmuje taki niemiły wyraz. Then there is good anger. I dalej jest dobra złość. Good anger is when we are still on the material platform, but we may express little anger towards someone else for their benefit. Dobra złość jeszcze jest na materialnym poziomie, ale przejawia się wtedy, kiedy wyrażamy trochę złości dla korzyści drugiej osoby. You get it? Rozumiecie? The materialistic anger is for your own benefit. Good anger is for their benefit. For someone else. Materialistyczna złość jest dla twojej korzyści, a dobra złość jest dla korzyści czyjejś. For example, those of you who have children, maybe many of you, but some of you may have. For example, the child doesn't want to go to school. Na przykład ci z was, którzy może mają dzieci i So you may get a little angry with them, right? macie jakieś tego doświadczenie, że na przykład dziecko nie chce iść do szkoły, no to możecie się trochę na nie rozzłościć. That's called good anger. To jest nazywane dobrą złością. Thank you very much. Because it's for the good of the child. Dlatego, że to jest dla korzyści dziecka. The child will benefit from going to school, and the parents sometimes may scold the child to inspire him to go. Dziecko skorzysta idąc do szkoły i dlatego rodzic może czasami skrzyczeć dziecko, żeby zainspirować je do pójścia do szkoły. And of course, such an anger is affectionate and it's mild. It's not a harsh anger. Oczywiście taka złość jest pomotywowana uczuciem i nie jest niemiła. So that's why it is good anger, but it's still material anger in one sense. It is material anger. Więc dlatego jest nazywana dobrą złością, ale ciągle jest jeszcze materialną. Because it's directed towards the material good of someone else. Dlatego, że ma na celu czyjeś materialne dobro. One other example of such anger was Gandhi's civil rights movement. He was angry with the British. Innym przykładem tego jest ruch dla praw obywateli. Gandhi walczył o prawa obywateli, mając pewną złość przeciwko Brytyjczykom. And rather than fighting them, he created a movement for civil disobedience. Ale nie walczył z nimi, tylko stworzył ruch społecznego nieposłuszeństwa. And it was for the benefit of the whole Indian nation. I korzyść z tego była dla całego narodu indyjskiego. So this can be set an example of good anger. To może być taki przykład dobrej złości. And also we could say this is good for the British as well. Moglibyśmy też powiedzieć, że to było dobre dla Brytyjczyków, because in that way they could stop abusing people and abusing, their position. bo oni
Przez to mogli przestać wykorzystywać innych ludzi i nadużywać swoją pozycję. Otherwise they're piling bad karma to themselves. Bo dopóki nie przestaliby, to gromadziliby więcej i więcej złej karmy dla siebie. Yeah. So this is called good anger. Now we will look at spiritual anger, Więc dalej spojrzymy na duchową złość and at the end we will look at God's anger. i później spojrzymy na złość Boga. So spiritual anger is usually the anger of the spiritual master towards his disciple. Duchowa złość zazwyczaj przejawia się w złości mistrza duchowego wobec jego ucznia. And that anger has a completely different quality. I ta złość jest zupełnie innej jakości. It's not only good, it is spiritually good. Nie jest tylko dobra, jest duchowo dobra. Because it is meant to connect the disciple to the Supreme Person, to Krishna. Dlatego, że taka złość ma na celu połączenie ucznia z Kryszną. This kind of anger is not based on frustration. I taka złość nie opiera się o frustrację, Egotistical frustration. egoistyczną frustrację. The guru doesn't show anger towards the disciple because he is frustrated from the disciple. Guru nie przejawia złości wobec ucznia, dlatego że jest sfrustrowany nim. He is not pleasing me. Mnie nie zadowala. Guru may show anger because the disciple is not pleasing Krishna and therefore causing harm to his own spiritual progress. Guru może przejawić złość dlatego, że uczeń nie zadowala Kryszny i z tego powodu szkodzi swojemu własnemu duchowemu rozwojowi. One time my Guru Maharaj gave me the mercy. Pewnego razu mój Guru Maharaj obdarzył mnie taką łaską. You get it also? Very good. He called me into his office, Zawołał mnie do swojego biura, told me close the door, powiedział zamknij drzwi. and I think that I was there with him for 30 minutes. Chyba byłem tam z nim przez 30 minut. And on a few points he raised his voice and practically the roof was raised. I on w paru chwilach podniósł swój głos i wraz z jego głosem podniósł się sufit. So my mind was like a clown inside. Like a clown, like a circus clown. Mój umysł był niczym przepraszam, klaun cyrkowy. You know how they just rotate like these, their legs out, you know. And my mind was saying, look, how can this be spiritual? Klaun tak przewraca wszystko do góry nogami i tak dalej, tak patrzył na to, jak to może być duchowe? Why, if you are wrong, why he is not telling you peacefully that you are wrong? No dobra, może się mylę. Więc dlaczego mi tak spokojnie nie powie, że się mylę? So, in that way, I was really like a little confused, you know, initially. Więc w ten sposób na początku byłem tym lekko oszołomiony. So then, after, you know, I got the sauce, I left the room. I po tym jak dostałem całe to Błogosławieństwo. całe karcenie, to wyszedłem z pokoju. And I was thinking about it very carefully about what he said. I bardzo tak wnikliwie przemyślałem to wszystko, co mi powiedział. And then I realized that if he didn't scream at me, I was so much in a mode of ignorance that I wouldn't have understood how badly I've gone astray. I uświadomiłem sobie, że gdyby on nie krzyknął na mnie, to ja nie wziąłbym jego słów na poważnie, dlatego że byłem tak bardzo w ignorancji i tak bardzo odszedłem z właściwej ścieżki. If he told me some peaceful, Vraja Krsna, you went this way and it's not good. Gdyby on tak tylko I wouldn't have understood it. Gdyby on tak spokojnie mi wytłumaczył, że Vraja Krsna, ty idziesz w złą stronę, nic bym nie zrozumiał. Yeah, there was a big problem. To wtedy był taki poważny problem. And I got somehow involved in this whole fighting between some devotees, all that kind of stuff. I w jakiś sposób zaangażowałem się w taką
kłótnie między dwoma grupami wielbicieli. And I got to a very big degree contaminated by wrong thinking. I w znacznym stopniu zanieczyściłem się takim niewłaściwym nastawieniem. And in the process I was making offenses to devotees. I w trakcie tego wszystkiego popełniałem obrazy wobec innych wielbicieli. And if you make offenses to devotees, certainly one day you'll make offense to your guru as well. I jeśli popełnisz obrazy wobec wielbicieli, to z pewnością również pewnego dnia popełnisz obrazy wobec swojego guru. And I almost made an offense. I ja praktycznie niemalże popełniłem taką obrazę. I will tell you exactly what happened so that you can learn from this. Mogę wam dokładnie opowiedzieć, co się stało, żebyście się również z tego nauczyli. The spiritual master asked me why this person is doing this, something that he was doing something. Mistrz duchowy zapytał mnie, że dlaczego tamta osoba robi to? And he asked me in front of all the devotees. I zapytał mnie przed wszystkimi wielbicielami. And I said to him, Guru Maharaj, I'll tell you later. I ja powiedziałem, Guru Maharaj, powiem ci później. In other words, I tried to control the whole situation. I was the boss. Innymi słowy, starałem się przykontrolować całą sytuację. Ja So- jestem szefem. So he saw that basically I was trying to control even him, trying to control I him. on mógł zobaczyć, że ja starałem się kontrolować nawet jego. You can't control your guru. Nie możesz kontrolować swojego guru. That's big Maya. To jest wielką mają. So therefore he called me up and he had to give me awakening. I dlatego później musiał mnie zawołać do siebie i trochę tak mnie rozbudzić. Practically the roof flew about 10 meters in the sky Praktycznie from his voice. sufit wyleciał 10 metrów w powietrze z powodu jego głosu. Yeah. So, dear devotees, I was thinking why he did it. Więc drodzy wielbiciele, ja tak się zastanawiałem, po co on to zrobił. And in my analysis, I realized there was nothing selfish in the whole process. I analizując to, uświadomiłem sobie, że w tym wszystkim nie było cienia egoizmu. I could simply see that what I did was terrible and practically the complete opposite of our philosophy. Mogłem zobaczyć, że to wszystko, co robiłem, było tak naprawdę straszliwe, przeciwne naszej filozofii, Which is to serve the instructions of the spiritual master. której esencją jest służenie instrukcjom mistrza duchowego. And of course, to serve the instructions mindfully and thoughtfully. I oczywiście służenie tym instrukcjom uważnie i rozsądnie. And in that way my thought process was not good, not benefiting me or anyone else. Więc w ten sposób moje myślenie nie było ani korzystne dla mnie, ani dla nikogo innego. Only like few weeks later I understood fully that when I apologized to him I did the right thing. I dopiero po paru tygodniach zrozumiałem, przeprosiłem mojego mistrza duchowego. So this is called spiritual anger. To jest nazywane duchową złością. It is exhibited very rarely. Jest ona przejawiana bardzo rzadko And usually from a mentor to a disciple. i zazwyczaj ze strony mentora dla ucznia. We can't just go to another Prabhu and start exhibiting spiritual anger towards them. Nie możemy po prostu podejść do innego wielbiciela i zacząć przejawiać wobec niego duchowej złości. That is most probably materialistic anger. To We are frustrated. najprawdopodobniej będzie materialna złość wynikająca z naszej frustracji. And we may think I am spiritual now. I możemy sobie myśleć, że teraz jestem taki duchowy. No. Spiritual anger is only exhibited when the spiritual master especially sees that disciple is going astray and he's going to suffer. Nie, duchowa złość przejawia się szczególnie ze strony mistrza duchowego, kiedy mistrz duchowy widzi, że uczeń zboczył ze ścieżki i wpakuje się w cierpienie. So to correct the disciple, he may exhibit that. Żeby skorygować ucznia, może przyjawić taką złość. So this is spiritual anger, Więc to jest duchowa złość. and we should be very careful not to confuse spiritual anger
with materialistic anger. I powinniśmy być bardzo uważni, żeby nie pomylić duchowej złości z materialistyczną. When the spiritual master may exhibit towards us, we must look at it and understand that this actually is not material anger. Kiedy mistrz duchowy może przejawiać złość taką wobec nas, musimy uważnie się jej przyjrzeć i zrozumieć, że to nie jest materialistyczna złość. And then we should know what spiritual anger is so that we don't confuse ourselves thinking we're exhibiting spiritual anger while we're just frustrated for our own senses. I powinniśmy również rozumieć, czym jest duchowa złość, żebyśmy nie pomylili u samych siebie, przejawiając wobec kogoś materialistyczną złość wynikającą z naszej frustracji. Będziemy myśleć, że jest to duchowe. So anger is an emotional energy. Energy cannot be created or destroyed. It's eternal. Więc złość jest emocjonalną energią i ta energia nie powstaje ani nie może być zniszczona, też jest wieczna. In other words, you cannot get rid of anger. Innymi słowy, nie można usunąć złości. It will always be there within your own consciousness. Będzie zawsze istnieć w Twojej świadomości. You have two choices. I masz dwa wybory. The one is to convert it into compassion. Pierwszy, żeby przemienić to we współczucie. Because the antidote of anger is compassion. Dlatego, że antidotum na złość jest współczucie. I'll give you one example. Mogę dać Wam jeden przykład. If someone frustrates you Jeśli ktoś Was frustruje and you feel angry because of someone agitates you, i czujecie złość dlatego, że ktoś Was poruszył, you've got three options. macie wtedy trzy opcje. Two of them are materialistic. Dwie są materialistyczne. Fight or flight. Walcz albo uciekaj. And the third one is to approach the issue in a Krishna conscious way. Trzecia opcja to, żeby podejść do wszystkiego w świadomy Kryszny sposób. In a Vaishnava way. W sposób Vaishnava. So the Vaishnavas, there are three kalagya. They see past, present and future. Vaishnavowie są trikalagya. Znają przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. So if someone is frustrating you, jeśli ktoś Was frustruje, you should see it in that way. powinniście patrzeć na to w ten sposób. Whatever is happening now, Cokolwiek się teraz dzieje, is simply this person who is frustrating me is an instrument of my own karma. to, że ta osoba, która teraz jest przyczyną mojej frustracji, jest narzędziem w rękach karmy. Therefore, that person is just an instrument of my own karma, and what frustrates me is really my own karma, not that person. Więc ta osoba jest jedynie narzędziem mojej własnej karmy i tak naprawdę to nie ona mnie frustruje, tylko moja własna karma. Have you ever thought about it? Myślałeś o tym kiedyś? Never. Nie. It's him. Nie, to on. Kill the culprit. Zabić go. Guy's a bad No, guy. we're talking about my child. I don't want to kill her. Come on. That's what we think. Tak We want to show justice. chcemy dopiąć sprawiedliwości. So, yes, the person who frustrates us is simply an instrument of our karma. Że tak, ta osoba, która nas frustruje, jest jedynie narzędziem w rękach naszej karmy. That means whatever is happening now is as a result of our past. To znaczy, że cokolwiek się teraz dzieje, jest rezultatem naszej przeszłości. So that is to see the past arriving in the present. To znaczy, żeby zobaczyć, jak przeszłość przejawia się w teraźniejszości. And then, because this person is hurting us now, I ponieważ teraz ta osoba nas rani, we can see the future. możemy zobaczyć przyszłość. In the future, he will be hurt by someone else the way he's hurting us now. W przyszłości ta osoba będzie krzywdzona przez kogoś w ten sam sposób, jak teraz nas krzywdzi. So then, when you see the victimizer as a victim, then you can have compassion. Kiedy zobaczysz tak naprawdę sprawcę jako ofiarę, wtedy możesz rozwinąć współczucie. Victim of his own anger, Jest ofiarą swojej własnej złości, victim of his own choice to give us our own karma, jest ofiarą swojego własnego wyboru, żeby
być narzędziem naszej karmy, żeby tak. And he will become a victim of delivering suffering to us at present. He will become victimized by karma in the future. I dostarczając nam naszą karmę, dostarczając nam cierpienie, sam również będzie ofiarą tej samej karmy w przyszłości. Then we can help them. Wtedy możemy pomóc takiej osobie. Only in that way you can help a person. Jedynie w ten sposób możesz pomóc drugiej If osobie. you fight them, you will not help them. Jeśli będziesz z nim walczyć, z tą osobą walczyć, nie pomożesz jej. If you run away, you will not help them. Jeśli uciekasz, też nie pomożesz. The only way we can help them is if we listen to them what they have to say. Jedynie możesz pomóc tej osobie, jeśli wysłuchasz tego, co ma do powiedzenia, And just tolerate it. stolerujesz. And whether they are right or wrong, that is irrelevant. Just listen to the person who is screaming at you and is frustrated by you. Czy ta osoba ma rację, czy się myli, to nie ma znaczenia. Musisz wysłuchać tę osobę, która jest na ciebie sfrustrowana i na ciebie krzyczy. Try to not to allow your emotions to overpower your response. I That's very difficult. nie pozwól swoim emocjom, żeby wpłynęły na twoją reakcję. If you are pure, you can contain yourself. Jeśli jesteś czystą osobą, możesz się powstrzymać. If you're not pure, you may just burn in the fire. Jeśli nie masz tej czystości, to będziesz się palić w tym ogniu. So then what can we do? Generally, there is three steps that we can take. I co możemy zrobić? Dalej możemy wykonać 3 kroki. The first step is, it's actually the three steps are called the traffic light response. Emotional traffic light. Te 3 kroki są nazywane też emocjonalnymi światłami drogowymi. So, when someone is angry at us, immediately put the red light on. Kiedy ktoś się na nas złości, od razu zapal czerwone światło. Stop, don't respond. Stop, nie reaguj. Listen. Wysłuchaj. Then, when you hear them out, there is the yellow light, which means you need to take some time out to decide how to respond. Don't respond immediately. Kiedy wysłuchasz tę osobę, dalej zapal pomarańczowe światło. Daj sobie czas na przemyślenie tego i podjęcie decyzji, jak chcesz na to zareagować. Nie reaguj od razu. Unless you're feeling that you really understand the person and that your ego is not coming in the way, you can respond Dopóki faster. nie dojdziesz do tego, jak chcesz zareagować w ten sposób, żeby twoje ego nie weszło tutaj w drogę. But if you are very confused, rather just ask the person for time out. Say, my dear sir, can you kindly give me some time? I just need to think to see how I hurt you, what I did to affect you. Jeśli to widzisz w ten sposób, to możesz zareagować. Jeśli jesteś trochę zmieszany całą sytuacją, to zapal to pomarańczowe światło i poczekaj. Przepraszam, wiesz co? Daj mi trochę czasu, żeby zastanowić się nad tym, w jaki sposób cię zraniłem, czy co powiedziałem. Then go away and analyze the situation a bit. I odsuń się na chwilę i przeanalizuj całą sytuację. Try to see how maybe you brought that anger, you triggered that anger within the person. I dostrzeż, może to ty faktycznie wywołałeś tę złość w tej osobie. Then after, and you can pray also to Gorditai to help you. Możesz też się modlić do Gorditai, żeby to your spiritual master. do Prabhupada, do twojego mistrza duchowego. How to